Cześć, jeżeli pracujesz w automatyce przemysłowej, jesteś automatykiem, elektrotechnikiem, a może jeszcze w innym miejscu, na pewno spotkałeś już sterowniki PLC, panele HMI i systemy SCADA marki Siemens. I teraz tak, dzisiaj gościmy Adama Czerzastego, który zna te systemy jak mało kto, zaczynał na saporcie, a teraz jest promotorem Simatic WinCC na Polskę. W naszej rozmowie zagłębimy się w wizualizację procesów w automatyce przemysłowej. W odcinku Automatyk na froncie Adam podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, omawiając m.in. początki kariery, kluczowe doświadczenia oraz największe wyzwania i sukcesy związane z systemami SCADA. Dowiemy się również, jak zmieniał się rynek systemów HMI SCADA w Polsce i gdzie najczęściej można spotkać takie systemy u nas w kraju. Zachęcam do oglądania, komentowania i zadawania pytań. Jesteśmy dzisiaj z Adamem Czerzastym z firmy Siemens, który jest konsultantem, promotorem Simatic WinCC na Polskę, więc ma dużą wiedzę o systemach SCADA, HMI, jeżeli chodzi o firmę Siemens i spróbujemy wyciągnąć od niego kilka ciekawostek i technicznych, i takich sprzedażowo-marketingowych, co tam Siemens dla nas proponuje na najbliższe lata. Powiedz nam trochę o sobie, jak trafiłeś do Siemensa i w ogóle co tam ciekawego robisz jako promotor. No, tak naprawdę cała moja przygoda z automatyką to jest taki trochę czysty przypadek, bo gdy zacząłem wybierać kierunek studiów, no to oczywiście była sytuacja, co to wybrać i ktoś podpowiedział, że no, córka mojego znajomego jest gdzieś tam, czy tam syn na automatyce i robotyce, mówi, że jest fajnie. Tak sobie pomyślałem, automatyka, robotyka, fajnie brzmi, no to idę, nie? Próbuj. Dostałem się na Politechnikę Warszawską i faktycznie gdzieś tam to zacząłem tą automatykę studiować. Oczywiście wyobrażenie moje całego tego przedmiotu było zupełnie inne niż na studiach. Ja byłem akurat na takim wydziale skupionym bardziej, możemy powiedzieć, na technikach wytwarzania, jakaś tam obróbka plastyczna, odlewnictwo, dużo było obróbki skrawaniem, więc możemy powiedzieć, że po tym wydziale bardziej powinienem iść gdzieś tam w kierunku maszyn CNC niż takiej klasycznej automatyki. Natomiast gdzieś tam zacząłem się jeszcze dokształcać samodzielnie. Siemens w tym czasie, ja chyba kończyłem inżyniera, Siemens w tym czasie organizował takie różne warsztaty na temat sterowników logo, 1200 wtedy wchodziło, właściwie już w miarę było usytuowane na rynku, natomiast takie warsztaty promocyjne były organizowane, gdzieś tam udało mi się na nie pozapisywać i brać udział. I akurat po tych warsztatach pojawiła się rekrutacja na staż w Siemensie, więc myślę, że te warsztaty dużo mi pomogły, że ja w ogóle... Aha, czyli po prostu studia, a później staż od razu w Siemensie Tak, i tak właściwie już... w trakcie studiów ja zacząłem staż w Siemensie, więc dosyć długo już jestem w Siemensie, od 10 lat tak naprawdę. Natomiast moja przygoda bardziej zaczynała się od wsparcia technicznego, głównie sterowników PLC. Panele też oczywiście gdzieś tam były w kręgu zainteresowań, no bo to jakby naturalne połączenie sterownika z panelem operatorskim. Natomiast systemy SCADA trochę mniej. Oczywiście jakieś tam szkolenia sobie przechodziłem, natomiast nigdy się w te systemy mocno jakoś nie zagłębiałem. Dostałem propozycję w 2023, żeby objąć to stanowisko, które teraz pełnię i właściwie tak się zaczęła. Tak po Krzyśku Okońskim, bo pamiętam, że on wcześniej... Tam jeszcze była taka po drodze koleżanka Ola, ona to stanowisko zwolniła, przyszła do innej firmy, no ja przyjąłem jej. Rozumiem, no to fajnie. No powiedz mi, a który rocznik jesteś? 91. 91, okej, bo tak się zastanawiałem, ile lat młodszy, ale ja 8,6 jakby co. Dobra, czyli mamy pierwsze kroki, najpierw support. Na supporcie pewnie całe mnóstwo zgłoszeń, milion razy to samo tłumaczyć, ale kolejnemu klientowi, czy raczej jakieś fajne rzeczy? Też częściowo na tym polegało, jak najbardziej, natomiast też prowadziłem dużo warsztatów technicznych, sam tworzyłem takie warsztaty techniczne dla klientów. W paru projektach też miałem okazję wziąć udział, na przykład Siemens robił część fabryki w Jaworze Mercedesa, więc tam też miałem okazję przez miesiąc uczestniczyć w takich uruchomieniach. Zdarzało mi się też jakieś takie mniejsze projekciki dawno temu trochę prywatnie robić, na takiej zasadzie też, żeby się dowiedzieć, jak to faktycznie jest po tej drugiej stronie tego klienta. Tak? Jak on dzwoni, to co on odczuwa, żeby wiedzieć też, co tam się dzieje, a nie tylko, żeby uruchamiać sobie sprzęt z zabiórka. Nie? Także
No tak. Teraz już nie, bo nie mam na to czasu, ale faktycznie gdzieś tam w tych początkach mojej kariery zdarzało mi się. I co, dzwoniłeś do supportu Siemensa, żeby powiedzieć? Pamiętam takie i próbowałem sobie pomóc, dokładnie. No Dokładnie to na tej nie. zasadzie. Nie, no wiadomo też mi jest łatwiej, no bo jest nas wielu w Mhm, Cimencie, więc wiedziałem do kogo uderzyć z jakimś tam tematem, nie, jeśli miałem problem. Ale to tak jak mówię, to było jakieś tam jednostkowe przypadki, tak trochę dla testu, żeby zobaczyć mhm, jak to faktycznie jest uruchamiać coś w praktyce. Natomiast też później to wsparcie techniczne trochę się rozwinęło, takie wsparcie aplikacyjne. Mam też taką komórkę działu wsparcia aplikacyjnego, gdzie klientom pomagamy od koncepcji. Zazwyczaj to są tematy związane z napędami i jakby mhm, ożenienia sterowania napędów. Natomiast wchodzą też tam różne inne aspekty związane, nie wiem, z wizualizacją, z sieciami. mhm, Też jest dosyć szeroki temat, czy czasami jakieś takie dodatkowe technologie typu nie wiem, jakieś szczytywanie RFID czy IO-Link, mhm. inne protokoły komunikacyjne, więc też w tej działce aplikacyjnej też miałem okazję uczestniczyć, że tak powiem. Czyli to jest taki, bo u was to się chyba nazywa APC, Tak, jakby dokładnie tak. komórka i to tak kompleksowo, od założeń po Dokładnie tak. wykonawstwo też, jak podejść do tematu jakby całościowo, nie? Nie tylko Pierwsze jakiś tam uruchomienie, fragmencik, tylko przeszkolenie, właśnie całokształt. dokładnie tak, dokładnie na tej zasadzie. Dobra, a powiedz mi, bo mam w końcu okazję zapytać, o co chodzi z tymi waszymi takimi, przedrostkami w stopkach maili? Tam jest DF, DA, coś tam, to żebyście się ogarnęli, co od kogo, jakby pod kim jesteście, czy z jakiego działu, jak to jest? To jest pewien podział u nas na business unity. Niedługo to się trochę zmieni, więc znowu te przedrostki, nie ma się co do nich przyzwyczaić, tak są Nie ma się co ich te uczyć. zmiany są robione. Natomiast to są bardziej nasze wewnętrzne podziały. My też się staramy działać tak, na przykład w tej komórce aplikacyjnej, żeby klient nie musiał się kontaktować z kimś od napędów oddzielnie, z kimś od Mhm, sterowników, tylko żeby jedna osoba, szczególnie w takich większych projektach, jakoś wspierała klienta i nawet jeśli ta osoba, która prowadzi projekt, brakuje jej wiedzy z jakiegoś zakresu, no to ona organizuje czy to spotkanie, czy dobór sprzętu, żeby też klient się nie gubił, że ten to od tego, ten od tamtego. Czasami oczywiście się zdarzy, tak, że gdzieś tam przekierujemy, bo jest jakiś specyficzny mocno temat, nie wiem, związany z napędami, tak, i naprawdę trzeba mieć dosyć szeroką wiedzę, żeby wszystkie parametry tam ogarniać. Natomiast no, myślę, że z poziomu punktu widzenia klienta nie ma co się do tych przezrostów przyzwyczajać. Bardziej my informujemy, że na przykład jeśli ja się zajmuję panelami operatorskimi czy mhm. systemami wizualizacji, no to klient wie, że w tych tematach może się ze mną skontaktować, ale bardzo często mi się też zdarza, że klienci jeszcze się ze mną kontaktują, czy na temat sterowników. Mhm. Ja na początkach swojej kariery bardzo dużo miałem do czynienia z tymi przekaźnikami programowalnymi logo i do tej pory jeszcze wielu klientów gdzieś tam z zamierzchłych czasów się w tym zakresie ze mną kontaktuje. No tak, tak, bo ja też mam całe mnóstwo takich kontaktów, gdzie ktoś mi wcześniej pomagał w jakimś temacie, no to jest w sumie pierwszy kontakt. No wtedy Dokładnie, pomagałeś, to teraz też pomóż, nie? I później dokładnie na tak. przykład Radek od was mówi, no ale ja już systemami SCADA to się nie zajmuję, bo ja teraz tam dobieram napędy i w ogóle, nie? A i tak się zdarza, że często gdzieś tam klientom pomaga nawet w skadzie. No, bo to chyba takie rzeczy zostają gdzieś tam we krwi. A powiedz mi, bo teraz jesteś tym promotorem, czyli jakby jeżeli chodzi o Polskę, to ty dbasz o to, żeby u klientów ten Simatic WinCC się pojawiał pewnie jak najczęściej, jak najwięcej i pomagasz, żeby poprawnie go też zastosowali, nie? Mhm. U ciebie to jest bardziej tak właśnie technicznie, czy bardziej marketingowo-sprzedażowo? Jak to wygląda u ciebie? Można powiedzieć, że u mnie to jest mieszanka tego wszystkiego, co powiedziałeś, czyli Mhm, takie trochę połączenie tej wiedzy technicznej z taką, można powiedzieć, trochę promocją całego systemu związanego z całym marketingiem, no i też jakąś tam wzrostem oczywiście sprzedaży tych systemów, tak? mhm, To jest realizowane przez różne działania, czy to jakieś webinary, czy innovation toury, być może słyszałeś, mhm. że Tak, często tak, organizujemy. byłem nawet kiedyś. Dokładnie. Często organizujemy takie spotkania. Właściwie jeden z pierwszych moich zadań, jakie dostałem jako promotor, to pojechanie na taki Innovation Tour. To było dla mnie bardzo ciekawe przeżycie, bo jeszcze mało wiedziałem, a już musiałem trochę się, że tak powiem, wymądrzeć w tym temacie. Tam była akurat taka sytuacja, że wychodziła nowa wersja MICC 8.0, czyli taka Mhm. dosyć duża zmiana pod kątem SCADY się pojawiła, no i trzeba było pokazać klientom, co tam się
co tam nowego się pojawiło, więc no, dosyć szybko musiałem się zdoktoryzować z No tego tak, zakresu. wszyscy czekali na wersję 7.6, a tu zrobili Tak, 8.0, nie? pojawiła się 8.0. Nawet słyszałem, że kiedyś były takie przewidywania, że już ten system będzie, że tak tylko powiem, zaorany, Też jeśli tak nie słyszałem. będzie kontynuowany. Natomiast uspokajam szczególnie tych klientów, którzy te systemy stosują. Jest plan na kolejne wersje i na pewno system będzie rozwijany. No, jeżeli chodzi o właśnie te przewidywania, to mam tutaj podpunkt, ale faktycznie u klientów, do których jeżdżę, jak usłyszeli, że będą musieli mieć na TIA Professionalu, to powiedzieli, że szukają innego systemu, nie? Bo oni Mhm, nie uważają Professionala za wystarczająco bezpieczny, żeby go zostawić na dłużej niż tam X, nie? I V7, najpierw V6, 7, a teraz powiedzmy 8, klienci są na tyle przyzwyczajeni do tej klasycznej skady, że okej, następna wersja instalujemy, jest wszystko w porządku. mhm. A jak ktoś im próbował na TIA portalu coś wcisnąć, coś więcej tam wstawiać, no to już była taka awersja, to my coś będziemy innego szukać, nie? Czy powiem tak, jeśli chodzi o profesjonala, założenie pewnie było słuszne, bo też jeśli dobrze pamiętam, ja też tak jak tutaj wspomniałem, tak naprawdę stricte SCADA zajmuje się od 2 lat. Natomiast historycznie to pewnie też było tak, że skoro wchodziła TIA Portal, wszystko integrowaliśmy, no to też był taki nacisk, żeby tą SCADę spróbować też Tak, 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 zintegrować tak. z TIA Portalem. I bardzo wielu dużych graczy na świecie faktycznie zaczęło to WinCC Professional stosować. WinCC Professional też będzie, myślę, jeszcze długo na rynku, właśnie chociażby z Mhm. tego względu. Natomiast to, co ja widzę, jeśli chodzi o rozwój, to duży nacisk jest właśnie na to klasyczne rozwiązanie i na UniCC Unified. I myślę, że tutaj najwięcej nowości w przyszłości to w tych 2 systemach pewnie będziemy widzieli. No to też mam takie przeczucie. Dobra, a powiedz mi, jak już masz kontakt z klientem, ma jakiś problem, ma jakiś, nie wiem, nową wizję na swój system, to co cię najbardziej inspiruje? Bardziej taka kwestia, jak mu pomóc tak technicznie, jako całokształt, architekturę, komputery, serwery i tak dalej, jak to Mhm. poubierać licencyjnie, aplikacyjnie i tak dalej, czy bardziej tylko ta kwestia taka właśnie w tej promocji, nie? Bo no ja jestem w takim miejscu, że mnie najbardziej kręci to, żeby klient dostał jak najlepszego Mercedesa w jak najlepszej cenie i żeby był na koniec zadowolony, nie? A u ciebie jak to wygląda? Jak ty faktycznie, co cię inspiruje w tej pomocy klientom? No bo tam mnie jeszcze rozszerzył to twoje stwierdzenie z Mercedesem, bo bywa tak, że klienci chcą Mercedesa, No tak, a faktycznie potrzebują Skodę Octavię, tak? Czy tam Skodę Fabie, dokładnie, tak. nie umniejszając tematu, bo chodzi też o to, że no nie każdy musi mieć i potrzebuje ogromnego systemu SCADA. Często bywa tak i bardzo mi to też cieszy, gdy mogę klienta nakierować, w którym kierunku on powinien iść. Bo często też jest tak, że klient ma jakieś swoje wyobrażenie, że chce coś osiągnąć, a finalnie Mhm, wychodzi, że albo będzie to za drogie, przerost formy nad treścią, możemy pójść w zupełnie innym kierunku. I to, co niektórzy być może uważają za wadę Siemensa, że mamy tych systemów WinCC dużo, czasami można się pogubić, to z drugiej strony daje też taką elastyczność, że możemy się wpasować z konkretnym systemem do odpowiedniego klienta. Ja na mhm, przykład dużo widzę takich mniejszych klientów, mniejszych zakładów produkcyjnych, gdzie zamiast budować duży system SCADA, właśnie WCC Unified ładnie nam się tu mhm, komponuje, chociażby ceną, potrzebami, trendami, w którymi te wszystkie systemy wizualizacji idą. Ja bym powiedział, że ja bym tu się bardziej właśnie skupiał na tej architekturze, pokazaniu różnic między tymi mhm, systemami i jakby w rozmowie z klientem ustaleniu razem z nim oczywiście, w którym kierunku najwygodniej będzie mu iść. Oczywiście też rozmawiamy o ograniczeniach danych systemów, bo jeden system potrafi coś, drugi coś, więc też jakby moim zadaniem nie jest wciśnięcie właśnie mhm, tego Mercedesa każdemu klientowi, tylko raczej próba znalezienia odpowiedniego samochodu do jego potrzeb. mhm. Okej, no dobra. Znaczy to mnie na przykład cieszy, bo często jak się rozmawia z klientem, to klient w jakimś punkcie jest, na przykład w punkcie A i powiedzmy ma jakąś wizję na ten punkt B. I realnie powiedzmy my chcemy mu pomóc dotrzeć z A do B, no ale on też już ma jakąś wizję, bo on już jest przyzwyczajony do Mhm. narzędzi, do jakichś tam systemów, ktoś już wcześniej u niego był, coś mu nagadał, no i on już wie, bo on musi to i tak dalej, nie?
i faktycznie te takie doradzanie, że no dobra, ale z punktu A do B jesteś w stanie dojść narzędziami powiedzmy o połowę tańszymi i w 100% będziesz miał wszystko wypełnione, nawet z nawiązką, nie? Mhm. To faktycznie. Ale to jest akurat ciekawe, że wspomniałeś o tych milionach wersji WinCC, bo dzwoniący klient, słuchaj Łukasz, bo mam WinCC i mam problem i jak klientowi albo jak Ale ty sobie radzisz z tymi wersjami, bo no mam klienta, który dzwoni, nie wiem, z Flexible jeszcze, nie? Bo jest jeszcze w świecie Flexa, później jakieś panele. No mam takiego panel WinCC, no dobrze, ale jaka to jest wersja? O kurde, bo ja nie wiem. Jak wy sobie radzicie wewnętrznie z tym? Wiesz co, no to jest kwestia jakiejś tam rozmowy, nakierowania, weryfikacji. Zazwyczaj nie jest to problem sprawdzić, tylko często sytuacja jest taka, że klienci nie są świadomi, że faktycznie tych wersji WinCC jest więcej niż jedna, tak? Jakby jeśli on Totalnie używa nie są jednej wersji, no to świadomi. dla niego jest to normalne, że jak powiem WinCC, to wiadomo o co chodzi, tak? No to jest Tak. e, też się często z tym gdzieś tam borykam. Nawet nie tylko w samych WinCC, ale w panelach też Mhm. dostaję, bo coś tam w panelu HMI, no dobra, ale w którym, bo jeszcze dużo jest tych paneli starych serii gdzieś tam MP, OP, Tak, tak, tak. których ja nawet powiem Ci szczerze, w życiu nie uruchamiałem, bo jestem no, rocznik 9.1, a pewnie jak zacząłem pracę, to już te panele wychodziły albo wchodziły dopiero w fazę serwisową, albo już nawet Mhm. kończyły swój cykl życia produktu. Więc tak, jest to jakieś tam wyzwanie, ale nie do przejścia, tak? W jakiejś Mhm. tam rozmowie z klientem zawsze udaje się wywnioskować, co to dokładnie za wersja. Dobra, a powiedz mi, jak klient się do was zgłasza, powiedzmy ma no dobra, starego Flexible, nie? Jakiegoś tam już leciwego, komputer zaczyna mu się tam siadać i on by chciał coś tam zmodyfikować. Czy Siemens posiada narzędzia, które są w stanie odblokować sam plik runtime'owy, żeby z powrotem jakby przywrócić mu do życia na przykład w formie Unified'a? Albo jak z komforta klient chce przejść na Unified'a, nie posiadając pliku inżynieryjnego. Czy tu E, jest jakaś pomoc, żeby Ogólnie, można było to zrobić? ogólnie jeśli chodzi o, bo rozumiem, że mówisz o backupach projektów, na przykład runtime czy paneli operatorskich i klient chciałby sobie to zmigrować do nowszej wersji, E, Dokładnie, no. nie ma takiego narzędzia, że tak to powiem, publicznego, Mhm, żeby sobie taki projekt odtworzyć. Natomiast jakiś czas temu nasza komórka w serwisie uruchomiła taką usługę próby odtworzenia takiego backupu do edytowalnej wersji. Są pewne ograniczenia, nie zawsze się to udaje, ale w wielu przypadkach można coś takiego uzyskać, tylko zawsze jest kwestia weryfikacji, czy bardziej opłaca się odzyskać ten mhm. projekt oryginalny i próbować potem go migrować do wyższej wersji, czy ekranów jest na tyle mało, że w sumie to łatwiej będzie sobie przepisać. Dużo zależy od sytuacji, także są pewne możliwości, można się do nas zgłosić, żeby spróbować z takiego backupu odzyskać projekt. Czasami się Mhm. to udaje, natomiast no, trzeba mieć świadomość, że to nie będzie zawsze i w 100%. No, bo to jest jakby często się pojawia teraz, zwłaszcza, że komforty gdzieś tam też zaczynają wychodzić z fabryk, no i mimo wszystko na tych komfortach bardzo często jest runtime i nic więcej tam nie ma. Klient ma ewentualnie tylko tym backupowym softem zrobione pliki i nic więcej, nie? Nie ma Nie każdy, dostępu do nie edycji. każdy klient się zabezpiecza, żeby faktycznie mieć ten oryginalną wersję projektu, a nawet czasami się zdarza, że jeśli taką oryginalną wersję mają, to potem nie są pewni, czy ktoś nie wprowadzał po drodze zmian i Mhm. potem czy aktualizację mu dostarczył. Też Ale się też często jest sytuacja taka, gdzie na etapie sprzedaży, czy to maszyny, czy to linii produkcyjnej, dostawca lub integrator wręcz nie dał tych softów edytowalnych. No i wtedy firma tylko sobie radziła przez te lata tym, że robili protulem, jakby przerzucali sobie na następny panel. Działa, działa, nie? Ale Mhm. teraz w momencie, kiedy wychodzimy powiedzmy z komforta, wchodzimy w Unified'a, no jest ale, nie? Już klient się dziwi. Jasne. To jeśli chodzi o migrację projektów z komfortów do Unifiedów, to już pomijając tą kwestię, czy mamy projekt, czy nie, tutaj jest dosyć duże wyzwanie ze względu na różnicę w architekturze tych dwóch systemów. Jakby też Siemens idąc nowymi trendami, które gdzieś tam się pojawiają, właśnie technologie webowe Mhm. chociażby, no musiał zmienić trochę też platformę pod kątem paneli operatorskich, dlatego nie da się
w taki prosty sposób opcją Change Device, jak to było na Nie, przykład nie, w nie, paneli nie, MP do komfortów, nie, nie. zmienić sobie urządzenie. Tu Siemens też tworzy takie narzędzia, które mają wspierać tą migrację, czyli przenoszenie sobie elementów wizualizacji z komforta do Unifieda. Natomiast to narzędzie też rozwija się tak Mhm, szybko, jak pozwala na to API do TIA portalu. To narzędzie jest tworzone za pomocą tak zwanego TIA Portal Openness, czyli mhm. takiego API, które umożliwia napisanie własnej aplikacji w języku wysokiego poziomu i korzystanie z funkcjonalności TIA portalu. Tylko to API ma też pewne swoje ograniczenia. Teraz No nie jest wszystko wystawione, nie? narzędzie, które przenosi dane z Comforta do Unifieda, jest tak doskonałe, jak doskonałe jest API. Więc ono też Dokładnie. swoimi wersjami TIA portalu jest udoskonalane, natomiast no, ma pewne swoje ograniczenia. To też jest może temat na jakąś oddzielną rozmowę, Mhm. jeśli chodzi o migrację, ale trzeba być tego świadomym, że e, panele Unified dają nam dużo nowych możliwości, natomiast pod kątem migracji trzeba będzie pewien wkład, że tak powiem, ręczny wrzucić, żeby te projekty przemigrować. No, tutaj też mam feedback jakby od klientów, że czasem lepiej jest usiąść po prostu do panela i po prostu go napisać od zera, żeby sobie na nowo stworzyć standard pod Mhm. Unified, niż go tak tym Comfort Unified przerzucać. No bo i tak później zostają jakieś tam rzeczy ręczne i nie Mhm. do końca później jest dopasowane pod nową platformę. Ciągniemy stary jakby wózek, mamy nową platformę i nadal mamy te same problemy. Jakbyśmy napisali od zera, no to zaczynamy powiedzmy ze świeżym startem, świeżą grę w tej platformie i jesteśmy w stanie fajnie rozwijać ten produkt. Jasne, to też jeśli to, czym ja się zajmuję w Siemensie, można by powiedzieć, bo też sporo prowadzę takich warsztatów dla klientów związanych z modernizacją paneli i tak z moich doświadczeń wynika, że integratorzy czy producenci maszyn faktycznie wolą sobie stworzyć ten standard od podstaw, Mhm, po raz nie wszystko mogą sobie przenieść, dwa chcą od razu mieć ten system jakby dostosowany do Unified, jakby do tej nowej platformy i architektury i jakby na nim bazować. W przypadku klientów końcowych częściej się zdarza, że chcą próbować w jak największym mhm, zakresie ten projekt przenieść, no bo operatorzy już są przyzwyczajeni do tak. jakiejś Mhm. architektury wizualizacji. Więc żeby ich nie szkolić od nowa, no to staramy się jak najbardziej odwzorować tą wizualizację, która gdzieś tam wcześniej funkcjonowała. Okej, dobra. No tutaj faktycznie to słowo standaryzacja weszło i przy integratorach, przy producentach maszyn to stworzenie własnego standardu pod nową wersję jest chyba najbardziej optymalne. A powiedz mi, jak aktualnie wygląda rynek systemów HMI SCADA w Polsce? Bo patrząc historycznie, no to powiedzmy mamy jeszcze całe mnóstwo starych systemów. Właśnie się śmialiśmy trochę z Flexible, czy tam jak ktoś dzwoni jeszcze ze starym jakimś tam MP. Jak to wygląda? Czy w Polsce jest duża ilość właśnie starych systemów, czy mimo wszystko systematycznie wdrażamy nowe i przesuwamy już tak, jest taka w ogóle krzywa wdrażań nowych technologii, czy już się przesuwamy w te nowe technologie, czy to raczej tylko ci najszybsi powiedzmy wchodzą w Unified, a ci starzy wolą i tak stare rozwiązanie? Jak to wygląda w Polsce? Wiesz co, to jest, ja bym powiedział, że mamy miszmasz dosłownie wszystkiego. Bardzo dużo jeszcze jest takich paneli sprzed serii komfortów, Mhm. czy nawet mój CC Flexible jest jeszcze tego bardzo dużo, no z tego względu, że te systemy po prostu działają, tak, i nie było jakiejś większej konieczności wymiany. Czasami firmy też nie są świadome, że coś działa, tak, no to po prostu sobie działa, jak już się zepsuje, no to dopiero się budzimy, że No tak, no, okej, ale to już nie jest dostępne na rynku, tak jak ja mam to, czym mam to zastąpić, więc pewnie warto też sobie weryfikować, co tam mamy u siebie na zakładzie i czy to w ogóle jest dostępne i co w sytuacji, gdy jednak się faktycznie popsuje, bo nawet patrząc jeszcze pod kątem sterowników, dużo jeszcze jest sterowników S5 działających gdzieś tam dokładnie. na różnych urządzeniach i czasami one są niemigrowane z różnych względów. Raz, bo działają, dwa, bo są jakieś firmy, które przylutują coś tam w wejściach cyfrowych i sobie to można na nowo użyć, czy w panelach nawet czasami mamy dwa panele, no to z jednego wyjmiemy matrycę, przełożymy do drugiego i chodzić dalej kolejne 5 lat, to też się jak Tak. najbardziej zdarza. Zdarzają się, też miałem taką jedną sytuację w jednej z firm, gdzie
na którymś z Innovation Tour, jak ogłaszałem, że panele Comfort te 15-22 cale weszły w fazę wycofywania, to powiedział mi, Kupujemy 20 sztuk. nie, powiedział mi akurat klient wtedy, że panie Adamie, jak pan to powiedział, to się na pana obraziłem, bo dopiero co skończyłem migrować wszystko do komfortów 15-calowych. Też taka sytuacja się zdarzają. Natomiast patrząc pod kątem sprzedaży tych nowych systemów, to można powiedzieć tak pół na pół, tak? Coraz więcej faktycznie tych klientów już wchodzi w Unifieda z różnych względów, tak? Niektórzy chcą po prostu te nowe technologie, inni patrzą, że są wycofywane, no to trochę powiedzmy Siemens zmusza do tego. Z różnych powodów, ale coraz więcej faktycznie klientów idzie w system Unified. Okej. Czyli miszmasz nadal jest Myślę, że miejsce. tak. I podejrzewam, że tematy związane z upgrade'ami i modernizacjami, podejrzewam, że trochę będą przyspieszać w związku z wymaganiami norm cyberbezpieczeństwa chociażby. I tu pod tym kątem nawet w systemach SCADA widzę takie duże przyspieszenie aktualizacji, chociażby ze względu na samego Windowsa, tak? Dużo firm ma jeszcze gdzieś tam Windowsy 7, czasami nawet starsze, a nawet są firmy, które już uważają, że Windowsa 10, nawet jeśli mają te wersje wsparcia długoterminowego, to i tak uważają, że trzeba to wymienić na coś nowszego, więc no, takie sytuacje się No ja teraz mam najwięcej migracji systemów ze względu na Windowsa, ale jak czasem na LinkedInie potrafię taką szpilkę wbić typu jak tam twój Windows XP albo Server 2000 nadal funkcjonuje, a wiesz, że już dziesiątkę ubijają, a ty jeszcze na takim starym systemie, no i potrafią się klienci, faktycznie, ja mam jeszcze XP na tej maszynie i tam później się łączę, a tam na przykład jest WinCC 7.0 SP2 albo 6.4 było. Mówię, da się to migrować? No da, tylko gdzie ty byłeś przez, nie wiem, 10 czy 15 lat, nie? No, ale jeżeli na przykład chodzi o firmy niemieckie, to mają na przykład Windowsa 10 LTSC chyba się nazywa, bo wcześniej było B i oni mówią, no tak, ale nam z Holandii wysłali z głównej kwatery, że mamy mieć wszystko na 11 do tego momentu, kropka, nie? I nieważne, że oni mają ten long term service, nie, ma być 11, bo 10 jest już B, nie? Bo często też widzę, że w te systemy OT zaczynają działy IT wchodzić i oni mają trochę inne spojrzenie na wymianę sprzętu. Dla nich wymiana sprzętu, nie wiem, co 2, 3, 5 lat, 5 to już jest coś mocno starego, tak? I to już dawno powinno być wymienione. Gdzie w tej automatyce raczej staramy się, żeby te systemy trochę wolniej wymieniać i też widzę właśnie takie spojrzenie trochę z innej strony i też w związku z tym przyspieszanie gdzieś tam przez szczególnie te duże firmy migracji tych systemów, nawet jeśli ma długoterminowe wsparcie i jeszcze jest działające, to mimo wszystko gdzieś tam jest taki nacisk, żeby to migrować. Bardzo często też firmy takie większe, bo to nie są małe firmy, mają mimo wszystko poinstalowane systemy serwerowe na serwerowniach, na VMware'ach. No i tam sobie nie mogą pozwolić, że coś tam będzie im odstawało, bo tam IT dba o całokształt, a OT tylko wchodzi, żeby wymieniać dane operator serwer, nie? I tam w ogóle nawet czasem nie wiem, gdzie ta serwerownia istnieje, nie? IT tak ma to rozpracowane, no ale to właśnie ten połączenie IT-OT, gdzie szef IT mówi, kropka, ma być wymienione i dajcie tylko datę, kiedy będzie wykonane, nie? Jasne. Jeśli chodzi też o te trendy, jeśli chodzi o wizualizację, to pod kątem SCADY widzę coraz więcej systemów, które właśnie są wirtualizowane. Kiedyś częściej było to robione jednak na fizycznym komputerze, gdzieś tam dedykowanym dla tej naszej SCADY i tam to miało sobie pracować. To faktycznie teraz, szczególnie w nowych projektach, a czasami też w przypadku migracji, jest to przenoszone na systemy zwirtualizowane, bo mamy jednego hosta gdzieś w szafie rackowej i tam sobie odpalamy serwer klientów, tylko po jakimś RDP-ie się dostajemy do tych wizualizacji. To faktycznie też jest taki trend, który coraz bardziej narasta. Znaczy, ja to bardzo często teraz widzę. Jak wcześniej, powiedzmy, pan Ziutek był szefem IT i w ogóle przyszedł nowy komputer, to tylko dajcie mi znać, jaki ma adres IP i jaką nazwę.
No to teraz w momencie, kiedy jest modernizacja systemu, OK, to proszę tu jest serwerownia, tu zainstalujecie, pełne jakieś specyfikacje i jakby już tam ten kierownik IT wie co i jak z czym, nie? No i też backupowanie takiego serwera, który jest gdzieś tam zwirtualizowany, no to jest mega prostsze dla działów IT. Przywracają dosłownie na kliknięcie palcem, bo oni mają do tego narzędzia przygotowane, żeby tą firmę postawić na nogi w pół godziny powiedzmy, nie? No Gdzie dokładnie. systemy serwerowe, Dużo kurde, wysypał się, no to przyjedzie automatyk, on go tam zamontuje jeszcze raz, no to trwało, nie? A teraz dosłownie pyk i działa, nie? Dobra, a powiedz mi, Polska, a czy wy jako Siemens Polska też pracujecie jakby za granicą, czy wy jesteście jako Siemens tak podzieleni, że poza granicę już nie wychodzicie? My jako Siemens działamy w obrębie naszego kraju. Moment, w którym wychodzimy za granicę, może się pojawić wtedy, gdy mamy jakiegoś dużego gracza i jakieś ustalenia są międzynarodowe. Wtedy też zdarza nam się prowadzić jakieś tam prezentacje, spotkania gdzieś tam z centralami z zagranicy. Natomiast my raczej się skupiamy na naszym rynku lokalnym. No ale oczywiście też trzeba mieć świadomość, że firmy, szczególnie integratorskie, z którymi współpracujemy, jednak poza ten nasz kraj wychodzą, więc jest sporo projektów, gdzie firma polska tworzy jakiś system, ale finalnie ten system jest uruchamiany gdzieś tam poza granicami. Ustalenia nadal raczej są wtedy wewnątrz kraju, tak? I no, ta współpraca jest z tą firmą integratorską raczej niż z klientem końcowym, więc ogólnie jako Siemens Polska my się skupiamy na naszym rynku. Każdy kraj ma zazwyczaj jakąś swoją spółkę, która pod tym kątem ten kraj obsługuje. Natomiast no, ze względu na globalizację i jakieś tam różne powiązania międzynarodowe, no, trudno uniknąć też kontaktów takich bardziej międzynarodowych, jakichś takich większych projektów. Tak? No jednak Dobra. jest sporo firm, które mają jakieś swoje oddziały w Polsce i no, gdzieś jakieś ustalenia, czasami też z centrali spoza granic naszego kraju przychodzą. Dobra, kumam. A powiedz mi, bo mam taki punkt, jakie miałeś takie największe wyzwania albo sukcesy? Może o jakichś ciekawych projektach byś mógł chwilę opowiedzieć, albo o jakimś, za przeproszeniem, fuck-upie, który się udało kiedyś wykonać, bo każdy z nas ma ich od groma na pewno na liczniku. Dobra, to mogę o takich dwóch tematach powiedzieć. Można by powiedzieć, jeden trochę sukces, drugi taki powiedzmy właśnie ten fuck up, ale jakoś udało się z tego wspólnie z klientem wybrnąć. Mieliśmy od zgłoszenia od jednego z dużych klientów taką właściwie prośbę organizacji takich warsztatów dla tego klienta. Natomiast te warsztaty były o tyle nietypowe, że klient chciał, żebyśmy pokazali pracownikom tej firmy, jak wygląda SCADA, ale na takim bardzo praktycznym przykładzie, gdzie mieliśmy 2 komputery. Jeden to właśnie był taki serwer z aplikacjami zwirtualizowanymi, druga taka stacja jakby niezależna serwerowa, była też tam redundancja, robiliśmy tak zwane multiklienty w połączeniu połączenia tych 2 serwerów. Robiliśmy też taką dedykowaną stację inżynierską do tego, gdzie projekt był zintegrowany w Simatic Managerze, jakby wgrywanie zmian odbywało się z poziomu Simatic Managera, można powiedzieć na podobnej zasadzie jak wgrywanie do sterownika PLC, klikaliśmy download i te zmiany gdzieś tam były wgrywane, no i różne aspekty właśnie związane z tworzeniem takich aplikacji. Tam jeszcze wchodziły tematy związane z klientami webowymi, także dosyć taką dużą aplikację udało nam się stworzyć. I oprócz samego WinCC były różne rzeczy naokoło, sama sieć, sterowniki redundantne, było tam sporo różnych naszych urządzeń, stworzyliśmy taką jedną większą aplikację. Fakt, że ja sam nie tworzyłem inżynieringu do tego, tutaj tworzył nasz kolega Adam Kochański, super specjalista pod kątem WinCC i wsparcia technicznego i przy tej aplikacji powiem szczerze, ja sam się bardzo dużo nauczyłem, jeśli chodzi o architekturę WinCC, tutaj też fajnie powielamy tą wiedzę też u innych klientów i faktycznie nam to się sprawdza. To był taki warsztat, można powiedzieć nawet 4-dniowy, bo z różnych oddziałów ściągaliśmy pracowników i pokazywaliśmy cały ten system. No i faktycznie tak od podstaw taki w praktyce system udało nam się uruchomić, więc nie tylko
gdzieś tam slajdy i teoria, ale też w praktyce takie systemy jesteśmy w stanie gdzieś tam uruchamiać. To jeden z takich tematów, można powiedzieć, ciekawych, które udało nam się zrobić. No fajnie, jak już jest redundancja, serwer client i jacyś klienci webowi, to już jest trochę pracy, żeby w ogóle to się dało skonfigurować poprawnie, Która była nie? dosyć rozbudowana. Nawet robiliśmy tam taki ciekawy test, który w teorii Siemens zgodnie z dokumentacją nie dopuszcza, natomiast my go zrobiliśmy tutaj sobie i przetestowaliśmy i faktycznie to działało. Mieliśmy serwery redundantne, z czego jeden był zwirtualizowany, a drugi był na stacji fizycznej. Okej. Natomiast dokumentacji raczej zaleca, że jeśli albo wirtualizujemy, albo używamy stacji fizycznych. Natomiast tutaj zrobiliśmy taki test, też klient prosił, żeby coś takiego przetestować, co w sytuacji, gdy jeden jest zwirtualizowany, a drugi jest stacją fizyczną, więc Robiłem nieoficjalnie kiedyś też. z Polska da się to zrobić, pewnie centrala być może ma trochę inne zdanie w tym temacie, ale chcieliśmy też zobaczyć, jak to faktycznie Też na testy kiedyś mi się coś takiego jakby udało, tylko wirtualną maszynę w Bridge'u miałem, żeby tam nie było żadnych modyfikacji sieciowych, ale no też to było ciekawe. A faktycznie też te aplikacje hybrydowe też się zdarzają, gdzie mamy na przykład zwirtualizowane serwery, ale istotnie klienckie są jakimiś fizycznymi komputerami. A to ja bardzo często teraz mam, że serwerownia jest UIT i to wręcz ja przyjeżdżając na spotkanie mówię: OK, chcecie u siebie, to ja wam zainstaluję, ale wy dbacie. OK, Łukasz, dobra. Spoko. Ja tylko operatorem mam mieć dostęp sieciowy, IP i tak dalej, te konta, żeby mi się tam to wszystko działało, ewentualnie domena. I jak mi tu zabezpieczycie sieciowo, to możecie dbać o serwer. Dobra, Łukasz, to my tak robimy, nie? I to jest najczęściej IT wręcz żąda tego, że oni by tak bardzo chcieli to, nie? Bo po stronie serwerów oni to mają te firewall, to wszystko jest pozabezpieczane, przepuszczają przez odpowiednie switche, że mają ringa na przykład sieciowego, że tam wszystko im zadziała. Mówię: Łukasz, my ci zapewnimy resztę, nie? Jasne. To częste, faktycznie. A tutaj też pod kątem tego multiklienta i tego projektu też taka jest ciekawostka, że jeśli zastosujemy sobie takiego multiklienta, mamy stację redundantną i chcemy tam dostęp webowy robić, no to puszczenie tego dostępu webowego przez multiklienta nie bezpośrednio na serwery daje nam dwie rzeczy. Raz, nie powielamy licencji na serwery. Dwa, mamy, można powiedzieć, taką strefę zdemilitaryzowaną, czyli ten dostęp webowy gdzieś tam z zewnątrz, który czasami jest po prostu przez internet puszczany, nie wchodzi bezpośrednio na serwery, tylko ma jakby, powiedzmy, taką stację bezpośrednią, która może zablokować dalszy dostęp, nie? Pod kątem cyberbezpieczeństwa. No, to jeszcze zaraz wrócę, bo mam jeden case, który też tak jakby musiałem realizować na farmie fotowoltaicznej, gdzie również klient wystawiał tak zwaną, oni to nazywali stację przesiadkową, gdzie łączyliśmy się do stacji, ta stacja dopiero miała dostęp właśnie sieciowy do serwerowni, dopiero tam coś, jakiegoś VPN-a chyba na tej stacji dopiero odpalali i dopiero mogłem coś gmerać w tej farmie. Jeszcze coś pośredniego było? Nie, to był komputer, który dopiero na tym komputerze był VPN, gdzie z tego VPN-a dopiero łączyłem się do serwerowni skadowej do farmy. I tam a propos ciekawych wersji WinCC, to tam spotkałem jeszcze inną nakładkę na WinCC, która typowo pod farmy fotowoltaiczne jest instalowana. Wcześniej nie miałem jakby z nią styczności, jakaś tam, nie pamiętam teraz nazwy. Ale właśnie tych wersji WinCC od strony przemysłu jest sporo, ale chyba jeszcze dużo wersji jest takich a propos na przykład budynków, farm fotowoltaicznych i tak dalej. To też u Ciebie jest? Jest to jakby, ja się na tą chwilę przynajmniej bezpośrednio tym nie zajmuję, ale mam jeszcze taki system, który się nazywa WinCC Open Architecture. Okej, to słyszałem, no. I być może z czym się spotkałeś, to być może jest jakaś wersja tego Chyba nie. To jakaś taka typowo pod energię. Ale to może wrócę do Ciebie tak osobno. Tak. No, a ten drugi, bo to był sukces, jeżeli chodzi o topologię, serwery i tak dalej, a te wyzwanie, które się później udało ogarnąć? Wyzwanie, które mieliśmy, to była aktualizacja WinCC, co ciekawe, w wersji 6.2 jeszcze. Także dosyć taka mocna aktualizacja.
Ja w ten temat trochę tak wszedłem w połowie, można by powiedzieć. Mhm. Tam była taka sytuacja, że klient chciał zaktualizować do wersji 7.5, Okej. używał web nawigatora do zdalnego dostępu do tej naszej skady. Natomiast z różnych względów, już nie wchodząc w szczegóły, ten web nawigator został zamieniony na WebUX-a. Okej. I po aktualizacji do 7.5 wyszedł jeden duży problem, mianowicie taki, że WebUX w wersji 7.5 nie obsługiwał skryptów C, Mhm. których było bardzo dużo w tych ekranach w WinCC 6.2. Więc mieliśmy tutaj taką dosyć dużą zagwozdkę, co z tym zrobić, tak? No bo licencje zostały kupione za niemałe pieniądze i teraz jak sobie z tym poradzić? Na szczęście w WinCC jest tak, że można by powiedzieć, że aktualizacja SCADY jest szczególnie dla tych licencji z większą ilością power tagów względnie tania. Mhm. Bo nieważne, czy mamy WinCC na 128 zmiennych, czy wersję na 100 000, mamy ten sam upgrade tak naprawdę. Tak, tak. Więc No. tutaj sobie poradziliśmy i trochę mieliśmy też szczęście, że w wersji 8.0 to wsparcie dla skryptów C się pojawiło. Więc zrobiliśmy po prostu, jakby się dogadaliśmy z klientem, zrobiliśmy dodatkowy upgrade do wersji 8.0 i faktycznie ta obsługa skryptów C zaczęła działać i pod tym kątem wszystko poszło w miarę gładko. Problem tam pojawił się jeszcze jeden, związany z wersją bibliotek, ponieważ WebUX nie obsługuje jakiejś tam wersji biblioteki używanej w starszych wersjach WinCC. Więc sporo rzeczy trzeba było niestety jeszcze raz przerysować, używając tej nowej biblioteki, żeby po prostu w WebUXie to było dostępne. Może będą nas oglądać osoby, które brały w tym udział, także pozdrawiam, bo no teraz z pewnymi rzeczami tam jeszcze się kontaktujemy, natomiast już to zostało w miarę naprostowane, dosyć niestety dużym wkładem klienta, ale na szczęście temat został uratowany bez konieczności jakichś wielkich inwestycji i konieczności kupowania dodatkowych licencji za grube pieniądze. No to ja chyba najbardziej, jak są migracje z takich starszych systemów, najbardziej obawiam się tych wszelkiego rodzaju OCX-ów, które są zamontowane, bo się wysypują i nie ma nowszych, nie? Tam trzeba wręcz otworzyć stary system, żeby zobaczyć, czy tam nie ma jakiegoś kółczego jaja, bo już później nie wrócimy z tą wersją. To, co teraz jest fajne od wersji 8.0 i też trochę ułatwia przetestowanie, zanim w ogóle zaczniemy kupować jakiekolwiek licencje, to właśnie te wersje trial na WinCC, które właśnie pojawiły się od wersji 8.0. Kwestia triali z WinCC zawsze była problematyczna pod kątem licencji Microsoftowej i bazy danych. Tak. Natomiast tu stworzono wersję taką trial z darmową wersją SQL-a, to wersja Express, jeśli dobrze pamiętam, się nazywa, więc można faktycznie tego triala odpalić, uruchomić, przetestować, zobaczyć, z czym będziemy się borykać i dopiero decydować, czy już idziemy z migracją, czy nie, czy się wstrzymujemy, jak do tematu podejść. Tak, widzę, że też klienci czują się trochę bezpieczniej, gdy mogą sobie wcześniej to przetestować, zanim jakiekolwiek zakupy tutaj poczynią. Tak. Przy 8 pojawił się trial 21-dniowy, tak jak w TIA portalu, ale nadal działa ta 30-minutowa wersja, żeby tą edycję sobie tam na moment włączyć, coś tam sobie zmodyfikować. To jest mega, nie? Jeżeli chodzi na przykład o TIA Professional, jak musiałem coś modyfikować i trzeba było licencję wysyłać wręcz do klienta, na przykład za wschodnią granicą, żeby coś tam modyfikować, no to zawsze był problem, nie? No, a tutaj jak jest ten trial V7, V8, to zawsze da się coś zmodyfikować momentalnie, zamknąć i już klient miał update'a wgranego praktycznie na żywym organizmie, bez żadnych stopów, nie? To też jeśli chodzi o te różnice między profesjonalem a tą skadą klasyczną, to właśnie te licencje RC są dosyć fajne, z tego względu, że zdarzają się firmy, które mają tych projektów nie jeden w roku, czasami raz na 2 lata i nie potrzebują mieć cały czas licencji inżynierskiej. Tak. Kupują licencję tak naprawdę runtime engineering i ona cała jest potem przekazywana klientowi. Tak? Jak trzeba zrobić jakąś modyfikację, to od razu ta licencja inżynierska jest klienta, więc to też jest takie często stosowane rozwiązanie wśród klientów. Ale też chyba Siemens mimo wszystko zawsze proponuje, żeby tą stację inżynierską mieć wewnątrz sieci jakby skadowej, tak? Jakby to tak znaczy, jest? Ja powiem tak, szczególnie w takich większych instalacjach, tak jak na przykład też testowaliśmy to podczas tego warsztatu z jednym z klientów,
no, posiadanie tej dedykowanej stacji inżynierskiej i jeszcze zintegrowanej z Seamatic Managerem, no, daje dużo takiej elastyczności, bo jeśli nie mamy tego zintegrowanego i załóżmy mamy dwa serwery, serwery, one pracują redundantnie, na jednej mamy licencję RC, na drugiej RT. I jeśli wprowadzimy zmiany, no to projekt duplikator, przenoszenie jakoś tak, tam. tu ten moment przełączania jest... Jest więcej z tym roboty. Też się nam zdarzyła taka sytuacja, gdzie klient uruchamiał system, on miał pracować redundantnie, ale z tego względu, że jeszcze tam były dokładane inne rzeczy, tej redundancji nie uruchomił. I po prostu działał tak naprawdę na jednym serwerze. No i już były jakieś pierwsze takie testy, można powiedzieć, produkcyjne. No i niestety z jakichś względów ten serwer się wysypał. No i był problem, no bo produkcja ruszyła, były jakieś tam straty, przez to, że nie uruchomili tego, nie uruchomili tego drugiego serwera, który mógłby nam no, tutaj ten temat zabezpieczyć. Więc nawet mając to zintegrowane w Seamatic Managerze, możemy cały czas mieć tą redundację odpaloną i bardzo łatwo wgrywać na oba serwery. Przez to, że mamy tą trzecią stację, tak, to pomaga faktycznie. Ale wiąże z kosztami pewnymi, tak? No bo trzeba te licencje jakoś dodatkowo zapewnić, ale przy większych systemach jak najbardziej zachęcamy klientów do takiego rozwiązania. No, sam nieraz miałem ciepło, jak trzeba było przelogować redundantne serwery i był ten moment przełączenia, gdzie produkcja wręcz machała do mnie, że kiedy startuje, a to akurat ten pasek z WinCC nie chciał iść dalej. Już startował szybko, ale deactivation idzie wolno. Dobra. To powiedz mi jeszcze, czy chciałbyś coś powiedzieć? Bo to, co gdzieś mniej więcej miałem przygotowane, tematykę to sobie poruszyliśmy o tym Seamatic MCC w Polsce i w ogóle jak to wygląda. Czy zostawiamy jakieś namiary do ciebie, czy na stronę Siemensa, jak ktoś ma jakieś problemy, jak to widzisz? Ja myślę, że możemy gdzieś tam wrzucić w opisie tej naszej rozmowy kontakt do mnie. Jak najbardziej można się ze mną kontaktować w tematach związanych czy z WinCC, czy z panelami operatorskimi. Nawet zachęcam do takiego kontaktu, jeśli ktoś z Państwa potrzebuje jakiejś konsultacji, zastanawia się, jak do tematu podejść, chce zmigrować jakiś system, nie wie, ile to będzie kosztować, jak do tematu podejść, to albo ja sam pomogę, albo przykieruję do odpowiednich osób, więc myślę, że możemy kontakt do mnie tutaj zostawić. Ja w tym roku też dosyć dużo zajmowałem się tematami związanymi z zarządzaniem użytkownikami i logowaniem przez RFID. To też nie zdążyliśmy tutaj dodać. Do WinCC właściwie wszystkich wersji mam takie dodatki z serii PM Ads. Tam między innymi jest taki dodatek PM Logon, który umożliwia logowanie przez kartę RFID do stacji operatorskich i nie tylko WinCC, ale również na przykład do PCS-a, bo te tematy też się gdzieś tam pojawiają, więc... PM Logon, a Seamatic Logon jakby to nie jest... Seamatic Logon to jest narzędzie do zarządzania użytkownikami, a PM Logon to jest narzędzie, które umożliwia obsługę, jakby przypisanie karty RFID do danego użytkownika. I wtedy przez to narzędzie PM Logon obsługujemy kartę i wykonujemy logowanie, czy to przez Seamatic Logona, czy w przypadku Unifieda przez narzędzie User Management Component. Te narzędzia też się rozwijają pod tym zakresem. Okej, super. Czyli PM Logon to coś dodatkowego trzeba doinstalować do... Tak, to są takie oddzielne trochę narzędzia, ale bardzo powiązane z systemami WinCC. Okej, super. Dobra, czyli kontakt zostawiamy w opisie, żeby było łatwiej nawiązać kontakt w przypadku jakichś pytań, czy licencji, czy sprzętu i tak dalej, jeżeli chodzi o HM i SCADA w Siemensie. A ja dziękuję za rozmowę. Dzięki. Do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.